Ja myślę, że wielu wegan wie dokładnie, jak ważne jest umieć robić dobre pasty. A ja myślę, że zaczniemy ten odcinek tak, że jest to odcinek na specjalne życzenie kogoś ze Szczecina. Wyproszone, a na szczęście długo niewyczekiwane, jako komentarz pod jednym z odcinków. Czyli co dzisiaj mamy? Coś dla tych, którzy są ze Szczecina i nie tylko. Paprykarz nieszczeciński. Żeby nie było, nieszczeciński, nasz. Klasyk. Smakuje oryginalnie. Żeby go zrobić, musieliśmy ugotować najpierw ryż. My akurat użyliśmy ryżu okrągłego, brązowego. Zalaliśmy go 2 szklankami wody, dodaliśmy trochę soli, zagotowaliśmy, zmniejszyliśmy moc palnika, wstawiliśmy na 30, może do 40 minut, wszystko zależy od ryżu. I nasz ryż wygląda właśnie tak. Potrzebujemy... Ale jeżeli będziecie robili taki paprykarz z ryżem białym, to pamiętajcie, że naprawdę wystarczy mu 20 minut, o ile nie 15. Najlepiej przeczytajcie na opakowaniu instrukcję gotowania ryżu, ale ten przepis nie obyłby się bez innego przepisu. Pasta niemakrelowa, znacie ją z naszej kuchni. W słoiczku wygląda tak, ale nie chodzi mi o to, żeby kierować Was do sklepu internetowego, ale do tego przepisu, który znajduje się nad moją głową. Pasta niemakrelowa. Sprawdźcie sami, jak prosto się ją robi. Bo ona nadaje się do zrobienia wielu różnych potraw. Sami zobaczycie, bo będziemy Skorzystamy z niej za chwilę, w następnym odcinku i jeszcze w kolejnym. Muszę Wam zdradzić jeszcze jeden sekret, że ta pasta nie jest wcale zrobiona dokładnie tak jak ten paprykarz szczeciński, oryginalny, gdyż nie ma w tej paście marchewki, nie ma tam różnych innych składników, ale chodzi o ten ostateczny smak, że on ma po prostu nam przypominać właśnie tego typu pasty. Wspomnienia, a także dać się łatwo przygotować w takich warunkach, jakie mamy tutaj, czyli na działce, w zielonym zakątku Atelier Smaku. Bierzemy 2 szklanki ryżu. Na jedną pastę niemakrelową, czyli 250 gram, bierzemy 2 szklanki ugotowanego ryżu. Ryż oczywiście przyda nam się nie na później. całą, możecie dać trochę mniej, po prostu wszystko zależy od tego, jakie macie zapotrzebowanie na intensywność pasty. Otwieramy. Mieszamy. Się zastanawiam, czy jeszcze tego ryżu nie dodać. Nie, niech będzie intensywny. No dobrze. Jak będziecie mieli ochotę, możecie oczywiście dodać trochę więcej ryżu. My dodamy jeszcze oczywiście do naszego paprykarzu koncentratu pomidorowego. Żeby był bardziej intensywny i pomidorowy. W naszej paście niemakrelowej jest marynowana papryka, bo jest pepperoni, ale to jest za mało papryki, więc damy jeszcze papryki wędzonej. Ponieważ to właśnie wędzony smak potęguje to wrażenie, że tutaj znajduje się ryba. Ale oprócz tego chcemy jeszcze spotęgować ten smak. Czyli więcej wędzenia i więcej aromatu papryki. Na pewno warto trochę doprawić pieprzem i odrobinę dosolić, dosłownie szczyptę. Albo 2 szczypty. Chodzi o to, żeby smak był wyrazisty. Jeśli lubicie pasty i podoba Wam się odcinek kręcony w zielonym zakątku Atelier Smaku i nasz paprykarz nieszczeciński, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał. Jeśli macie jeszcze zaległość w tej kwestii, naciśnijcie dzwoneczek, włączcie wszystkie powiadomienia, a zawsze dostaniecie informację, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni o 18:30 w niedzielę. Zadawajcie nam pytania, komentujcie tutaj na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku. Pamiętajcie, że odcinki są tłumaczone na język angielski. Zachęcamy Was także do subskrypcji naszego newslettera. Będziemy mogli Was informować o różnych ciekawych wydarzeniach, o różnych live'ach, które robimy dla Was i mamy tutaj dla Was książeczkę z bezglutenową kuchnią wegańską na 52 tygodnie w roku. To dla tych, którzy lubią publikacje. Wygodna przekładka, 1 przepis na tydzień, łatwe do zrobienia. Po roku 52 nowe doświadczenia kulinarne macie za sobą. Książeczkę odkładamy na bok. I w tym momencie sobie uświadamiamy, że mamy pastę, ale nie mamy na czym jej podać, zatem sięgamy po chleb. Najpierw próbujemy pastę. Aha, no dobra, próbujemy pastę. Zastanawiam się, czy nie dodać jeszcze odrobiny tłuszczu, żeby to było bardziej kremowe. Było, żeby było bardziej kremowe. I tutaj na pewno warto dodać oleju lnianego. Aby podkręcić jeszcze odrobinę smak naszego paprykarzu,
Warto go trochę dokwasić, my skorzystamy z octu balsamicznego. Dokwasić i dosłodzić, gdyż ocet balsamiczny daje również lekko słodki smak. Generalnie paprykarz je się nie łyżką, tylko na czymś, zazwyczaj na pieczywie. Chleb bezglutenowy, przepis na ten chleb znajdziecie tutaj nad moją głową. Właściwie nie. Tutaj znajdziecie odcinek o przechowywaniu i podgrzewaniu chleba, ponieważ on Wam się przyda, gdyż ten chleb leżał tutaj w lodówce przez tydzień, zawinięty w folię, żeby nie było dostępu powietrza i żeby nie wysychał. On jest dosyć sztywny. Jest bardzo smaczny, ale sympatyczny. Do jedzenia będzie za chwilę. A ja w tym czasie włączę podgrzewanie pod patelnią. Podgrzewanie chleba jest jedną z metod, które proponujemy jako rewelacyjny sposób na odgrzewanie chleba. Czekamy, aż patelnia się dobrze rozgrzeje. Układamy je najpierw z jednej strony, podgrzewamy i za chwilę obracamy. I chleb stanie się miękki. Resztę chleba chowamy do lodówki, szczelnie zawijając. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Chleb się podgrzał, wyłączamy palnik, zdejmujemy go z patelni. Trochę zmiękł, także będzie miły do jedzenia. Smarujemy kanapki i jedziemy do ogródka. Smacznego! I na zdrowie! I na każdej kanapce położymy jeszcze po odrobinie ziółek z naszego ogródka. Tutaj akurat czomber górski.